Po dość niewygodnej nocy w namiocie zwinąłem bardzo szybko ekwipunek i ruszyłem do pierwszego celu tego dnia. Do miasteczka Borjomi, które znane jest na całym świecie ze swojej zdrowej, leczniczej, wulkanicznej wody mineralnej. Przy tym też jednej z najdroższych, jakie widziałem na polskich półkach sklepowych. Z Tabackuri do Borjomi miałem 50 km, przejeżdżając m.in. przez przełęcz Tsatskaro, a potem w dół szutrowo-kamienistą krętą drogą. Kierowałem się na Bakuriani, potem asfaltowymi leśnymi szlakami na miejscowości Tsatsveri i finalnie Borjomi. Na przełęczy Tsatskaro zlokalizowany jest posterunek policji, która kontroluje każdą przyjeżdżającą osobę, w tym też mnie. Dobry. Your passport. One moment, please. It's police. Bakuriani. I don't know. Do you speak English? So. I need benzene and Bakuriani. Sprawdzanie mego paszportu oraz ważnego OC na motocykl zajęło strażnikom około 20 minut. W tym samym czasie łamaną angielszczyzną, połączoną z ruskie słowa, nawiązywałem kontakt z dwoma chętnymi do rozmów strażnikami. Wskazali mi też m.in. miasto Bakuriani, w którym będę mógł uzupełnić braki paliwa w Tigerze, bo już rezerwa od dłuższego czasu raziła mnie w oczy. Bakuriani, przez które przejeżdżałem, znane jest z narciarskiego kurortu. Znajduje się tu też skocznia narciarska oraz ogród botaniczny i stacja paliw. Dla mnie najważniejszy punkt tego dnia. Gdy dotarłem do Borjomi, to poczułem znów w sobie taki stan niechęci do niczego.
Wiedziałem jednak, że jestem w dobrym miejscu, aby zakończyć tutaj moją dzisiejszą trasę. Musiałem tylko znaleźć nocleg, ale to proste. Mając dostępny internet i booking.com, bez problemu można coś znaleźć. Skoro miałem odpocząć po 50 km trasy, to dość mały przebieg, bo zwykle robiłem dziennie po 150-250 km, ale nieważne. W pierwszej chwili zamarzyłem sobie saunę lub jakieś spa, może masaże, połączone z moim hotelem. Widziałem, że takie tutaj w Borjomi są. Niestety skończyło się tylko na marzeniach, bo realia były inne. Nic nie było dostępne od ręki, stąd znów wybrałem jedną z najtańszych opcji, czyli pokój z łazienką w domu El Mi. Koszt 50 lari, w tym wielkie dwuosobowe łóżko, na którym mogłem się zdrzemnąć. Na moim Instagramie mogliście być świadkami m.in. tego właśnie dnia, bo tam na moim profilu Zulak Moto ADV relacjonowałem każdy swój dzień. Dlatego też zapraszam do zaobserwowania tego profilu. Nie wiem. Borjomi to miasto w Gruzji położone w dolinie rzeki Kura, w prowincji Samtsze-Jawłochetia. Miasto jest znane głównie ze źródeł mineralnych i wody mineralnej Borjomi, która jest eksportowana na cały świat. Historia Borjomi sięga czasów starożytnych, kiedy to miasto stanowiło ważny ośrodek na jednym ze szlaków handlowych łączących Azję Środkową z Morzem Czarnym. W czasach nowożytnych Borjomi stało się popularnym kurortem dla bogatych mieszkańców Rosji, którzy wznosili tam wille i pałace w stylu klasycznym. Podczas sowieckiej okupacji Gruzji Borjomi było jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju. Po odzyskaniu niepodległości przez Gruzję w 1991 roku miasto zaczęło się rozwijać jako ośrodek turystyczny, kulturowy i edukacyjny. Dzięki swojemu klimatowi, pięknym krajobrazom i leczniczym właściwościom wody mineralnej, Borjomi jest popularnym miejscem wypoczynku i kurortem dla mieszkańców Gruzji oraz turystów z całego świata. Przyznam, że i ja wróciłem tutaj do pełni sił. W Borjomi warto zobaczyć m.in. ruiny twierdzy, która pochodzi z XIII wieku, Park Narodowy Borjomi Karaguli, który jest jednym z największych parków w Gruzji, a także źródła mineralne, w których można próbować wody mineralnej. Nastał kolejny dzień. Miałem szczęście, bo obok noclegu była piekarnia, w której zamówiłem świeżo upieczony gruziński chleb, płacąc za niego raptem 1,5 lari, czyli w przeliczeniu na złotówki około 2,50 zł. Będąc w Gruzji, czy nawet w piekarniach gruzińskich w Polsce, warto go spróbować, bo jest naprawdę przepyszny. Ruszyłem dalej. Miasto Gori było pierwsze. Potem szklany most nad kanionem Dashbashi, nowość w Gruzji i na koniec skalne miasto Wardzia. Przede mną było zatem ponad 300 km do przejechania wraz ze zwiedzaniem atrakcji plus jakieś dodatkowe przygody, które pewnie na mnie czekały. Prawie każdy motocyklista oglądający teraz ten film zdaje sobie właśnie sprawę, że będzie czekał mnie bardzo intensywny dzień.
Gori to miasto w Gruzji położone w centrum kraju, na południowy wschód od Tbilisi. Mieści się w dolinie rzeki Mdrwari, w pobliżu pasma górskiego Lesser Kaukaz. Budownictwo w Gori jest zróżnicowane. Można tam znaleźć zarówno tradycyjne domy z cegły i drewna, jak i nowoczesne budynki z betonu i szkła. Przy wjeździe do tego miasta rzucają mi się jednak pierw w oczy wielkie, stare komunistyczne blokowiska. Ludzie w Gori, jak i w całej Gruzji, są w większości przyjacielscy i gościnni. Mieszkańcy miasta zwykle mówią po gruzińsku, ale można tam spotkać także osoby mówiące po rosyjsku lub angielsku. Gori jest również znanym ośrodkiem edukacyjnym, gdzie znajduje się kilka szkół wyższych, w tym Gruziński Uniwersytet Państwowy. W centrum miasta znajduje się zabytkowa forteca z XII wieku, która jest popularnym miejscem turystycznym. Warto również odwiedzić Muzeum Sztuki Sakralnej, które mieści się w dawnej cerkwi. Ja jednak skupiłem się na innej atrakcji, do której nie do końca byłem przekonany, ale to wy głównie przyczyniliście się do tego, że je odwiedziłem. Ale jako drugie miejsce, bo pierwszym była restauracja z lokalną kuchnią, która słynie z tego, że opiera się na świeżych składnikach i tradycyjnych przepisach. W karcie menu można znaleźć popularne gruzińskie dania, takie jak haczapuri, hinkali, haczochbili, potrawy z serem sulguni i wiele innych pysznie wyglądających dań. Dzisiaj na mojej trasie wyjazdowej zaliczam miasto Gori. Miasto Gori słynie z tego, że urodził się tutaj jeden ze zbrodniarzy wojennych. Jeśli nie kojarzycie, o kogo mi chodzi, to na pewno będziecie znali Józefa Stalina, czyli gościa, który urodził się właśnie tutaj w Gori, stąd pochodzi. I za bardzo jakoś nie interesuje mnie dzisiejsza lokalizacja, ale wielu z Was nawet pytało się mnie, czy tu będę, bo warto jest odwiedzić to miasto i zobaczyć Muzeum Józefa Stalina. Mam tak naprawdę dzisiaj w planie zupełnie co innego, czyli atrakcję, która została otwarta jakiś czas temu, dosłownie kilka dni temu w Gruzji, ale na razie nie będę spamował. W momencie, aż tam dojadę i Wam pokażę, to będę mówił dalej. Na razie jestem tutaj i zobaczymy, co to miasto, czy ten kawałek tak naprawdę miasta ma do zaoferowania. Tak naprawdę postawienie motocykla, zaparkowanie gdzieś tu motocykla wiązało się trochę z takim problemem, dlatego że nie ma tutaj stricte takiego ostrzeżonego parkingu, gdzie on mógł sobie zaparkować właśnie motocykl i bym wiedział, że on będzie na oku, że ktoś go będzie pilnował. Są parkingi przy ulicy, wolałem tak nie stawiać, dlatego wjechałem sobie ogólnie na kawałek placu tego parku. Jak byłem w Borjomi, to jeden z mieszkańców tak naprawdę zatrzymał mnie, chciał mi pomóc, ewentualnie ze znalezieniem noclegu, bo akurat stałem na ulicy taki zmarnowany trochę i szukałem na booking.com i tak nie mogłem nic znaleźć. On w końcu podjechał i zapytał się mnie właśnie, co potrzebuje. I jak też zapytałem się go właśnie o Gori, czy warto, to powiedział, że nie, więc wydaje mi się, że to jest takie bardziej pod turystów. No i po części to jest takie coś na zasadzie Niemców, na przykład Hitlera, czy w Niemczech Hitler ma swoje muzea, takie na część upamiętnienia jego lat, którymi sprawował władzę. No właśnie chyba nie. No i tu jest właśnie to, że w Gruzji jest takie muzeum upamiętniające zbrodniarza wojennego, więc no ja na to patrzę trochę inaczej. Wiadomo, trzeba mieć dystans, ale wydaje mi się, że nie zamierzałbym tu tracić całego dnia, żeby oglądać jakieś nie wiadomo jakie pamiątki po właśnie gościu, który wymordował większość ludzi na świecie. Także no zobaczymy zaraz ten wagon kolejowy i zobaczymy, co będzie dalej.
z miasta Gori trochę zmieniłem swój plan podróży. Można powiedzieć, że jeden z moich widzów na Instagramie powiedział mi o pewnym miejscu, czy pewnej atrakcji turystycznej, która została otwarta, nie wiem, dzień albo 2 dni temu. Jest to wiszący most nad kanionem Dashbashi, który prawdopodobnie zapisze się do rekordów Guinnessa. Dlatego nie mogłem odpuścić takiej atrakcji turystycznej i postanowiłem się tam wybrać. Leży on tak naprawdę na mojej wczorajszej trasie. Wczoraj to ominąłem, bo nawet nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy o czymś takim. A dzisiaj tak naprawdę miałem jechać w stronę Svaneti, Mestia, Ujguli, w tamten rejon Gruzji się kierować, bo na początku swojej przygody, na początku swojej wędrówki po tym kraju odpuściłem Svanetię ze względu na pogodę. Teraz miałem tak naprawdę z Gori właśnie lecieć w kierunku Svaneti, ale jak zobaczyłem na zdjęciach ten wiszący most, bo to jest jeszcze wiszący most szklany, tak zmieniłem zdanie i teraz właśnie pojadę w stronę kanionu Dashbashi i prawdopodobnie stamtąd uderzę w stronę miasta wykutego w skale, czyli Vardži. A dopiero później na sam koniec zostawię sobie taką wisienkę na torcie właśnie Svanetię z Mestią i Ujguli i prawdopodobnie może uda mi się, zdążę przede wszystkim wejść na lodowiec Cheladi. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie zostało mi 80 km, pogoda jest. Dzięki temu, że jeden z moich widzów dał mi cynka na Instagramie odnośnie nowo powstałej atrakcji w Gruzji, czyli moście nad kanionem Dashbashi, to cofając się w jego kierunku, przejechałem drogą świetnie wyprofilowaną z nowym asfaltem. Bez dziur, z wieloma zakrętami. Rewelka do szybkiej jazdy. A wcześniej nawet tej drogi nie znałem, ale gdy zatrzymałem się na poboczu, aby rozejrzeć się dookoła, to ujrzałem wielki pomnik wystający tuż nad koroną drzew. Przez chwilę za nie mówiłem. Żałowałem, że mój dron nie jest sprawny. Dopiero po chwili wygooglowałem sobie informacje na temat tej trasy. Znalazłem się w miejscu ważnym dla narodu gruzińskiego, które upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii tego kraju. Zwycięstwo gruzińskiego króla Dawida IV nad siłami turecko-perskimi w 1121 roku.
Tutaj znajduje się pomnik bitwy pod Didgori, który symbolizuje dumę z przeszłości i narodowe dziedzictwo składające się z kilku elementów. Szklany most w Gruzji to nowa atrakcja turystyczna znajdująca się w okolicy miasta Tskalka. Około 2 godziny jazdy od stolicy kraju Tbilisi. Most ten został otwarty w 2022 roku, 2 dni przed moim przyjazdem. I jest jednym z najnowszych i najbardziej spektakularnych przykładów turystycznych atrakcji w Gruzji. Most ma długość około 240 metrów i znajduje się na wysokości 200 metrów nad dnem kanionu Dashbashi. Mogę to tutaj? Nie jest to najdłuższy most na świecie i na pewno swoją długością nie może się mierzyć z tym mostem, który został niedawno wybudowany w Czechach, koło właśnie ziemi kłodzkiej. Ale ten most szczyci się tym, że jest najdłuższym szklanym mostem, aczkolwiek cały czas po szkle nie idę, więc nie wiem jak na to patrzeć. Główną atrakcją mostu jest szklana powierzchnia, która umożliwia turystom podziwianie pięknych krajobrazów pod swoimi stopami oraz wielki diament znajdujący się na środku, w którym zlokalizowana jest kawiarnia. Osoby z lękiem wysokości mają szansę go przełamać. Dodatkowo na obu końcach mostu znajdują się punkty widokowe, z których można podziwiać okolice. Są też 2 atrakcje dla odważnych. Wielka huśtawka nad przepaścią i przejażdżka rowerem na całej długości kanionu. Dla mnie to był hit. Ale nie spróbowałem ze względu na moje ciuchy motocyklowe i sprzęt filmowy, który miałem ze sobą.
Dobra, ułożę sobie tylko tak do filmu fryzurę, bo prawda jest taka, że po ściągnięciu kasku nigdy tej fryzury nie będę miał idealnej. Ale do sedna, wiecie co? Tu się po prostu nie da w Gruzji jechać i nie wiem, i patrzeć się na drogę. Po prostu tutaj trzeba się co chwilę zatrzymywać. Przynajmniej ja tak mam, że co, nie wiem, 10 minut staję i próbuję coś nakręcić, zrobić zdjęcia, bo naprawdę teraz jest pięknie. Byłem na tym całym Diamond Bridge, czyli najdłuższym moście szklanym prawdopodobnie na świecie. Dziś czytałem w wiadomościach CNA, że ponoć chcą go wpisać do rekordu Guinnessa, ale do końca nie jestem przekonany dlaczego, ponieważ ten most nie jest do końca szklany i to jest dla mnie takie dziwne. Za bardzo może hasło było chwytliwe, bądź reklama zbyt duża, w sensie, żeby przyciągnąć do siebie turystów, znaczy przyciągnąć do tego turystów, to jak najbardziej. Wydaje mi się, że raz można zobaczyć i ja drugi raz bym tam po prostu nie przyjechał, bo no okej, były fajne widoki z góry i pewnie ten kanion ogólnie fajnie by wyglądał, bo widziałem, że była ścieżka na samym dole. To musi robić wrażenie. Ale jeśli rozmawiamy o samym moście, to jak dla mnie to no takie fajne, ale no mówię, drugi raz bym nie przyjechał. Ale dzięki temu, że przyjechałem do tego, pod ten most, przeszedłem go, dzięki temu powróciłem w te strony, które przemierzałem wczoraj. Tylko że wczoraj jakby odbiłem lekko z tej drogi głównej właśnie na tą taką szutrową, tą taką te bezdroża, że gdzie nocowałem na dziko koło jeziora. To dzięki temu, że właśnie dzisiaj znowu tu jestem, to jestem na tych samych terenach, ale przemierzam już zupełnie inną drogę. Jest to droga asfaltowa i naprawdę jest piękna. Ja zacząłem sobie teraz zapisywać na mapie dokładnie te punkty, te drogi, które mi się bardzo podobały, które mnie bardzo urzekły. Zacząłem sobie je zapisywać, żeby po prostu kiedyś mieć w pamięci, że takie drogi tutaj były. Ktoś do mnie idzie. Zaraz się okaże, o co chodzi. A zatrzymałem się też głównie po to, żeby sobie zjeść. Dobra, wyjaśniło się. Podszedł do mnie gościu zapytać się, czy ja tu będę spał, ponieważ on był ze straży parku narodowego, czy coś takiego, ale to sprawdziłem teraz na Google Maps, to nie pokazuje mi żadnego obszaru parku. I też właśnie chciałem wam podesłać fajną lokalizację. Mówię, że tu jest idealna miejscówka na namiot bądź hamak, bo fajnie są drzewa ułożone. Rozstaw drzew jest fajny. Ale właśnie przyszedł ten gościu sprawdzić, co tu robię. Zapytał się, czy będę tutaj spał. Powiedziałem, że nie, że tylko się zatrzymałem, żeby sobie pauzę zrobić, żeby zjeść. Pokazałem mu, że jem właśnie. Ale tak z ciekawości zapytałem, czy o co chodzi, czy jakiś problem, czy mogę tutaj siedzieć, czy ewentualnie czy można tu spać, bo ja mówię, że i tak jedę na wardzie, ale tak z ciekawości.
No mówi właśnie, że nie, że tu spać nie można, że to jest jakiś obszar chroniony i ewentualnie można tutaj tylko siedzieć. Nie wiem na jakiej zasadzie chroniony, ale... No. Ale jak coś, to i tak wam podeślę współrzędne tego miejsca. Kiedy tak siedziałem i zajadałem gruziński chleb z kiełbasą, podjechali kolejni goście starym transitem. Okazało się, że w to samo miejsce przyjechała ormiańska rodzina, wracająca również z Diamentowego Mostu. Z busa wysiadło około 10 osób i zaczęli rozkładać na trawniku koc oraz koszyki z jedzeniem. Zrobili sobie po prostu piknik, do którego zostałem zaproszony. Tutaj też łamaną angielszczyzną jakoś się z nimi porozumiewałem, dowiadując się m.in. o mniejszości narodowej Ormian na gruzińskich terenach. Poczęstowali mnie też jedzeniem, piciem, winem, tylko jednym kubeczkiem, bo jednak prowadziłem motocykl. Zapytali się też mnie o brak obrączki na moim palcu, dlaczego jestem tutaj sam w Gruzji i czy chcę ich dziewuszkę, wskazując palcem na dziewczynę siedzącą obok mnie po prawej stronie na zdjęciu. Później dopytywali się mnie o wartość motocykla, którą specjalnie zaniżałem o połowę i czy w Polsce mam Teslę. Było zabawnie, gościnnie, ogólnie bardzo sympatyczni ludzie. I znów przyszło mi tankować motocykl na stacji, która niestety nie zachęcała do bycia tutaj, ale innej w pobliżu nie było. Dotąd nie miałem na podobnych punktach problemu z jakością paliwa, więc liczyłem, że i tutaj też nie będzie. Tocząc się przez wioski drogami, które były wielkim placem budowy, na ulicy wyszedł starszy facet, który zatrzymał mnie, wskazując na węża z wodą. Zaproponował, abym uzupełnił swoje zapasy wody i przy tym nawiązała się z tego ciekawa rozmowa. Bardzia! 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 A, Bardzia! Tak. Bardzia. Ogami. Pogaszeni Bardzia. Tak. Bardzia. Alberin Berman. Сейчас Bardzia вот. Ja mam map. Знаешь, да? Tak, ja знаю. Ты уже второй раз знаешь, да? No tu mam. Ты по-русски знаешь, да? Хорошо. Nie, ja Нет? по-русски nie знаю. Немножко. Troszkę. Сейчас направо. Огами, потом No tam. Pogaszeni? Tak. потом Bardzia. Bardzia, Dobra. музей, хороший. Путь. Dobrze. Dziękuję. Ты один, да? Один, no. А друг нету, да? Jak? Тебе сколько лет? 30 лет есть? Ile tutaj? A nie, jak? Jahre. Aha, Jarę. Jahre. Один, 2 i 7. 4. Nie, А, 2 i 7. 27, 27, 27. 20, 27. 27, ja. Deutsch, знаешь, да? Trochę Deutsch znam. Deutsch, 20, 4, 27. Правильно? Mhm. Versteh? Tak. Камгар. Какой город? Польша. Legnica? Legnica, tak? Legnica, verstehen. No, Legnica, verstehen. dobra, ja jadę Oj. dalej. Inke Poляки, есть немец терен, Deutschland. Gruzja, Georgia, good. Very good, bardzo dobra. Jest. More, Batumi, Svanetia, Omalo. Svaneti, to jest jeszcze wiem, Kutaisi, Tak. Tbilisi, Batumi, Ureki, Kabuleti.
Tak, Good, good, jest very good. good, good. Dobrze. Bye bye. Ah, Do widzenia. Motherticker. Niemiecki, Deutschland, ili Polska. Wielka Brytania. Ah, Anglia. Anglia. Englisch. Anglia. Anglia. Gut. Tak. Ein Moment, Marcana. Ein Moment. Angela. Englisch. O, dobra, dziękuję, do widzenia. Następnie o zachodzącym słońcu kierowałem się dalej, już tylko do noclegu położonego obok skalnego miasta Wardzia. Do skalnego miasta Wardzia dotarłem od strony południowej, mniej znaną i taką mniej uczęszczaną przez typowych turystów drogą, przejeżdżając m.in. przez takie wioski jak Kartsebi, Apnia, a potem około 9 km krętą, wąską, kamienistą drogą w dół. Zjeżdżając tym szlakiem mogłem zobaczyć ogromną skalę miasta wykutego w skale. Przyznam, że zrobiło to na mnie imponujące wrażenie. Na noc zatrzymałem się w hostelu Tauskari, gdzie za pokój z łazienką zapłaciłem 63 lari. Tutaj też poznałem właścicielkę i jej brata, starszego gościa, który bardzo dobrze mówił po polsku. Początkowo dziwiło mnie to, później już nie. Okazało się, że jego żona jest Polką pracującą w ambasadzie RP w Tbilisi, a to taka ciekawostka. To już koniec 10. odcinka. Dzięki za obecność. Jeśli chcesz poznać dalsze moje losy, to zostaw subskrypcję i dzwoneczek. Dzięki temu nie przeoczysz następnego odcinka i sprawisz, że moje filmy będą lepiej pozycjonowane na YouTube. Oraz napisz proszę w komentarzu, czy ten i poprzednie odcinki zainspirowały Cię do podróży do Gruzji. A już w następnym odcinku przyjrzę się skalnemu miastu Wardzia, odwiedzę piękne odnowione miasteczko Alecha Ciche i jego boczne zaułki, w których turystów za wiele nie ma. Następnie wrócę na przełęcz Zekari Pass, którą odpuściłem w pierwszych dniach swojej wyprawy ze względu na problemy techniczne z płynem chłodzącym. Kolejno będę kierował się do Mesti, zahaczając jeszcze o siarkowe źródła termalne.